Witamy wszystkich serdecznie na webinarze, podczas którego spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zachować własne zdanie o nieświadomym powielaniu opinii innych. Webinar jest organizowany przez grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Naszym gościem jest Dariusz Doliński, doktor habilitowany profesor, który jest jednym z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość naszej rozmowy. Przyjemność po mojej stronie. Zapraszamy wszystkich uczestników do aktywnego zadawania i na bieżąco pytań poprzez czat na Facebooku. W dalszej części spotkania nasz gość postara się na wszystkie odpowiedzieć. To na wstępie warto zadać kluczowe pytanie dla tematu naszego webinaru. Czy w ogóle jest możliwe zachowanie własnego zdania w tych czasach i w ogóle po prostu na co dzień, jak się otaczamy wieloma aspektami dnia codziennego, życia codziennego? No, oczywiście, że jest możliwe, a często nawet jest konieczne, ale z drugiej strony nie zawsze trzeba swoje własne zdanie forsować. Czym innym jest bowiem obrona swojego poglądu, zwłaszcza w ważnych kwestiach, a czym innym jest narzucanie pewnych rozwiązań innym ludziom. Wtedy, kiedy na przykład jesteśmy w mniejszości albo pewnym ludziom bardzo zależy na jakimś rozwiązaniu, a my chcemy forsować inne, a z kolei niespecjalnie nam na tym zależy. A więc umiejętność kompromisów, umiejętność rezygnacji z własnych rozwiązań to bardzo ważna umiejętność, którą wszyscy powinniśmy mieć i pewne reguły, które wszyscy powinniśmy w życiu stosować. Ale oczywiście czym innym jest posiadanie własnego zdania, nieuleganie presji, nieudawanie, że podoba nam się coś wtedy, kiedy nam się nie podoba, albo udawanie, że mamy takie zdanie jak inni ludzie tylko dlatego, że chcemy przypodobać się tym innym ludziom, albo też nie potrafimy obronić własnego zdania i nie potrafimy powiedzieć wprost, że myślimy inaczej niż ci, z którymi akurat rozmawiamy. A dlaczego możemy się martwić tym, że właśnie czy możemy się starać te nasze opinie przekształcać tak, by dostosować się do jakiejś osoby, przy której chcemy się jakoś przypodobać tak naprawdę? No bardzo często tak robimy, z tego względu, że po pierwsze z perspektywy ewolucyjnej ludzie naśladują innych ludzi. To jest bardzo ważne u zwierząt, możemy to obserwować u małych dzieci. Jest to przystosowawcze. Można mówić o eksperymentach, w których na przykład małe osobniki jakiegoś gatunku naśladują dorosłe osobniki jakiegoś gatunku i dzięki temu wybierają jedzenie, które nie jest szkodliwe, uczą się pewnych umiejętności. A więc naśladownictwo jest czymś niezbędnym z perspektywy biologicznej i z perspektywy społecznej w życiu ludzi. Również ogniskowanie się wokół pewnych postaw, poglądów, światopoglądu powoduje, że stanowimy pewne grupy, a więc łączą nas pewne symbole, łączą nas pewne wartości. No więc to, że jesteśmy tacy jak inni, to nie jest nic złego. Więc nie chodzi o to, żeby na każdym kroku udowadniać, że jesteśmy inni od pozostałych ludzi. Gdy mówimy o konformizmie jako o czymś niewłaściwym, to bardzo często przeciwstawia się konformizm nonkonformizmowi i nonkonformizm konformizmowi. Tymczasem obie te rzeczy mają coś podobnego. To jest pewne sztywne założenie, że zachowam się jakoś, albo tak jak inni ludzie, albo zupełnie inaczej niż inni ludzie. Tym, co powinniśmy robić, to jest zachowanie niezależne. To znaczy, czasami się z innymi ludźmi zgadzamy, bo się zgadzamy, a czasami się nie zgadzamy, bo się nie zgadzamy, ale nie jest to podyktowane jakąś taką wewnętrzną ideologią, wewnętrznym nakazem zgadzania się albo nie zgadzania. Tylko chodzi o to, żebyśmy właśnie w sposób niezależny od innych formowali swoje opinie. Jak właśnie Pan powiedział, z tym, że czasem się zgadzamy z innymi, a czasem właśnie wręcz przeciwnie, staramy się być bardzo oryginalni z tym wszystkim. Wydaje mi się, jak się zastanawiałam nad tematem tego wywiadu, że kwestia zachowania własnego zdania na pierwszą myśl kojarzy mi się z taką asertywnością, wręcz walką o to, że ja mam rację, ja muszę być oryginalna w tej racji, muszę o nią wręcz walczyć, jakby, żeby pokazać, że czuję się zagrożona inaczej, że w momencie, w którym miałabym, że cały czas mam się bronić przed opinią innych lub sugerowaniem mi, że się mylę i że moja opinia jest tą błędną.
Mamy potrzebę wiary w to, że nasza opinia jest słuszna i mamy też potrzebę wiary w to, że nasza opinia jest powszechna. W psychologii istnieje takie zjawisko, które nazywa się efektem fałszywej powszechności. Polega ono na tym, że przeceniamy powszechność własnych sądów, opinii, przekonań. Lee Ross zrobił taki eksperyment z, ze swoimi studentami, którzy szukali pracy, dodatkowej pracy na godziny, gdzie mogliby trochę dorobić do stypendium. Lee Ross zebrał grupę studentów, którzy właśnie szukają pracy z tego uniwersytetu, a następnie przedstawił im pewną propozycję. Pracy w charakterze takich kanapek reklamowych. Należało chodzić po kampusie uniwersyteckim z taką planszą na brzuchu i planszą na plecach. Na tej planszy było napisane jedz u Joe'ego. Joe to właściciel sieci restauracyjek na terenie kampusu i oferowana była za to niezbyt atrakcyjna suma pieniędzy za taką robotę. No i zapytał, czy chcesz wziąć taką robotę, czy nie, każdego studenta. Okazało się, że mniej więcej połowa akceptowała tę propozycję, połowa nie. Ale następnie zapytał, jak sądzisz, jaki odsetek studentów z naszego uniwersytetu, którzy szukają pracy, zaakceptuje tę właśnie propozycję za taką kwotę. I okazało się, że ci, którzy zaakceptowali tę propozycję, przeceniali odsetek studentów, którzy taką propozycję zaakceptują, a ci, którzy nie zaakceptowali, przeceniali odsetek tych, którzy nie zaakceptują. Podobny eksperyment zrobił profesor Bogdan Wojciszkę jeszcze w czasach przed ostatnią zmianą przepisów dotyczących aborcji. Mianowicie zapytał reprezentatywną grupę polskich kobiet o to, jaki jest ich stosunek do tego prawa. I właściwie chodziło o to, żeby wybrały jedną z trzech opcji. Albo jestem za zachowaniem status quo, tak jak jest w tej chwili, albo jestem za zaostrzeniem. Nie było potrzeby pytania ani deklarowania, jak bardzo ma być to zaostrzone, albo jestem za liberalizacją. Tak więc mieliśmy trzy grupy kobiet i również kobiety wszystkie miały przewidzieć wyniki tego sondażu. Okazało się, że wszystkie grupy przeceniają powszechność własnego zdania. A szczególnie było to wyraźne w grupie kobiet najmniej licznej, kobiet, które były za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. A więc mamy tendencję do tego, żeby sądzić, że większość ludzi, albo też przynajmniej większa liczba niż rzeczywiście ma to miejsce, ma takie same poglądy, takie same sądy o rzeczywistości jak my, bo to subiektywnie wzmacnia słuszność naszych własnych sądów, a z drugiej strony wynika to z tego, że żyjemy w takich bańkach informacyjnych i właściwie rozmawiamy głównie z ludźmi takimi, którzy mają poglądy podobne do naszych. Bo przyjemnie jest tak naprawdę rozmawiać z ludźmi, którzy mają poglądy podobne do naszych, którzy się zgadzają, jest miła atmosfera, nabieramy przekonania, że nasze poglądy są słuszne, bo nie konfrontujemy ich tak naprawdę ze zdaniem innych ludzi. Ale zauważmy, że bardzo fajnie jest porozmawiać z ludźmi, którzy mają inne poglądy, bo możemy dowiedzieć się o punktach widzenia, których nie uwzględniamy, wysłuchać argumentów, które nigdy nawet do nas nie docierały. Wtedy właściwie możemy zdobyć się na jakąś refleksję i może pod wpływem tych informacji zmienimy nasze poglądy. W zmianie poglądów nie ma nic złego, jeśli jest to zmiana w racjonalnym kierunku. W takim razie właśnie jeśli chodzi o tą opinię, to jeśli chodzi o pozostanie przy niej cały czas, są momenty i kiedy tak naprawdę, w jakich sytuacjach nie powinniśmy już tego robić, dążyć do tego, by jednak przy niej tak na siłę pozostać, a wręcz przeciwnie, już odpuścić. I jak rozpoznać taką sytuację? To znaczy, po pierwsze jest to kwestia taka, na ile ważne są te nasze poglądy. Może być tak, że głosząc nasze poglądy możemy urazić innych ludzi, na przykład wtedy, kiedy rozmawiamy o kwestiach religijnych, możemy urazić ateistów wtedy, kiedy jesteśmy żarliwymi katolikami i odwrotnie, możemy urazić żarliwych katolików wtedy, kiedy jesteśmy ateistami, zwłaszcza jeśli nie potrafimy w sposób taki, powiedziałbym, niekonfliktowy, nieurażający innych ludzi przedstawiać swoje poglądy. To też jest bardzo ważna umiejętność. Po drugie, czasami możemy milczeć. Przecież niekoniecznie musimy
dokonywać ekspresji własnych poglądów, możemy nie kłamać i możemy nic nie mówić. To też jest czasami bardzo dobre wyjście z sytuacji. I też musimy się tego nauczyć, że nie zawsze musimy koniecznie powiedzieć to, co myślimy, bo niekoniecznie też wszystkich ludzi będzie interesowało to, co my akurat o tej sprawie myślimy. A to nie jest tak, że właśnie czujemy się wyjątkowi przez to, że mamy opinię na dany temat i chcemy ją na siłę właśnie niezależnie od towarzystwa, w którym jesteśmy, głosić, wręcz ją krzyczeć, by nawet czasem zaskoczyć też w negatywny sposób tą rozmówcę. Pewnie niektórzy z nas tak mają i lubią właśnie Emocje. doprowadzać do tego typu sytuacji, wzniecać emocje. W ten sposób będziemy w jakimś centrum uwagi, z całą pewnością ludzie będą zastanawiać się, dlaczego akurat coś takiego mówimy. Z drugiej strony, wtedy, kiedy jesteśmy w wyraźnej mniejszości, niekoniecznie jesteśmy sami, ale na przykład jesteśmy w gronie 2-3 osób, które demonstrują inną opinię niż znakomita większość osób zgromadzonych na jakiejś imprezie, wtedy, kiedy przedstawiamy konsekwentnie swoją opinię, inni ludzie nabiorą przekonania, że musimy być pewni swego, że musimy mieć bardzo mocne argumenty, skoro nie ulegamy presji większości. Więc wtedy, kiedy zależy nam na rozpropagowaniu naszej opinii, tak jak Kopernikowi zależało na opowiedzeniu ludziom, że jednak to wcale nie jest tak, że Słońce krąży wokół Ziemi, ale jest odwrotnie, no to oczywiście powinniśmy to mówić konsekwentnie, i właściwie ta nasza grupka powinna być spójna w swoich poglądach. A jaką w całym temacie własnego zdania pełni rolę polaryzacja? No, polaryzacja oczywiście powoduje, że może nastąpić usztywnienie naszego stanowiska, bo jeśli w jakiejś grupie zaczynamy o czymś rozmawiać i następuje polaryzacja, wyraźne podzielenie się tej grupy na dwie podgrupy, no to wtedy ludzie najczęściej zbliżają swoje poglądy w kierunku skrajnym, w kierunku tej osoby, która w naszej własnej grupie jakąś narrację prowadzi w sposób najbardziej zdecydowany, najbardziej skrajny, głosi ekstremalne poglądy. A w jakich sytuacjach, bo ludzie często łapią się na tym, że pobierają opinię kogoś? Jak to wygląda? Kiedy sobie zdają sprawę, że podczas właśnie, może załóżmy jakieś imprezy, po prostu spotkania, łapią po prostu nagle tą smykałkę tej drugiej osoby i zapominają o swoim zdaniu i o tym, że hej, ja w ogóle nie mam, ja się z tym nie zgadzam, Ale ty jesteś tak atrakcyjna, albo ty jesteś tak sympatyczny, jestem tak zafascynowany tobą, że zaczynam myśleć tak jak ty, właściwie twoje poglądy stają się moimi poglądami. Ale też bywa tak, że jest dokładnie odwrotnie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pod wpływem innych ludzi zmieniamy swoje poglądy. Jest taki bardzo zabawny eksperyment Petiego i Wellsa. Polegał on na tym, że ludziom dano rzekomo do testowania słuchawki. I ludzie zakładali słuchawki na uszy, a powiedziano im, że firma, która zleciła to badanie, zainteresowana jest tym, jaka jest jakość dźwięku w tych słuchawkach wtedy, kiedy ludzie ruszają głową. Ale niektórym polecono, żeby podczas słuchania tego, co będzie się działo, cały czas ruszali głową w lewo i w prawo, naprzemiennie. A innym powiedziano, żeby ruszali głową pionowo, w górę i w dół, przez cały czas. I wyemitowano taki program 10-minutowy, który w połowie składał się z jakiejś muzyki, bo powiedziano, że to może być inaczej, jeśli chodzi o muzykę, a inaczej, jeśli chodzi o narrację, a w drugiej połowie był to tak zwany komunikat perswazyjny, a więc ktoś usiłował zmienić postawy ludzi swoją narracją. I okazało się, że ci, którzy podczas rzekomego testowania dźwięku w słuchawkach kiwają głową w górę i w dół, zmieniają swoje postawy zdecydowanie bardziej niż ci, którzy również rzekomo testują dźwięk w słuchawkach, ale kiwają głową w lewo i w prawo. My sobie kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wtedy, kiedy czynimy gesty aprobaty, słuchając nawet jakichś bzdur, zaczynamy częściowo w te bzdury wierzyć, a wtedy, kiedy kiwamy głową na nie, to mimo, że komunikat dociera do nas w warstwie werbalnej taki sam, to będziemy zdecydowanie mniej podatni na takie właśnie komunikaty perswazyjne. Tak więc unikajmy sympatycznego kiwania głową na tak, wtedy kiedy ktoś mówi coś, z czym totalnie się nie zgadzamy i w dodatku, co jest dla nas ważne i dotyczy poglądów, których nie chcielibyśmy absolutnie zmieniać pod wpływem jakiejś mało sensownej argumentacji zwłaszcza. a najczęściej jesteśmy tego nieświadomi, że tak na nas wpływa ten rozmówca drugi, ewentualnie jeszcze
Słyszałam na jednym z wywiadów z panem na YouTubie, że jeszcze jest to naśladowanie też na przykład machaniem nogi, ewentualnie pocieraniem twarzy podczas rozmowy. To też ma jakieś... Nie jesteśmy tego Po świadomi, tych prostu zachowań. nie jesteśmy świadomi tego, że wtedy, kiedy ktoś poprawia włosy, my też poprawiamy włosy, albo wtedy, kiedy ktoś się drapie w zamyśleniu za uchem, my też to robimy. I jeśli to robimy, to nazywa się to klejem społecznym. Wtedy czujemy się lepiej w tej rozmowie i łatwiej też przyjmujemy poglądy, a także perspektywę innej osoby. Ale jeśli tego nie robimy, to najczęściej też nie robimy tego w sposób zupełnie automatyczny, intuicyjny. Coś między nami nie gra, tego kleju nie ma, no i wtedy też nie będziemy się tak zarażać poglądami innej osoby. Gestykulacja podczas w ogóle wyrażania takich opinii. Chodzi mi tutaj stricte o takie emocjonalne rozmowy, właśnie związane zazwyczaj z opiniami, wyrażaniem własnego zdania. Są bardziej na plus czy bardziej na minus? No to zależy, jaka to jest gestykulacja. Chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że jakieś takie bajki o piramidkach i innych rzeczach to jest kompletny bullshit. To właściwie na dobrą sprawę nie działa, więc to sobie możemy zupełnie skreślić. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o taką pantomimikę, no to wszystko zależy od tego, na ile to pasuje do ekspresji. Jeśli ktoś mówi ekspresyjnie, jednocześnie towarzyszą temu jakieś gesty dłoni, no to może zwiększać oczywiście siłę perswazyjną takiego człowieka. A ma to związek z osobowością tego człowieka po prostu? Jeśli No jest to jakoś ma, no ekstrawertyk, na pewno introwertyk to raczej tak siedzi bardziej skulony i coś tam mruczy, a ekstrawertyk częściej używa dłoni czy w ogóle całego ciała. to ja jestem właśnie z tych osób chyba. Następnym pytaniem jest w ogóle określenie własnego zdania. Czym ono jest? Czy jest to nasza opinia, która w żaden sposób nie została zmącona przez wpływ zewnętrzny? Czy w przypadku autorytetów naukowych i webinarów między innymi, takich jak ten dzisiejszy, również możemy mówić o wpływie społecznym? No na pewno wszystko, co się dzieje wokół nas w warstwie komunikacyjnej, wszystko jedno czy werbalnej, czy związanej z jakimiś znakami, symbolami, ma taki charakter, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No natomiast pytanie, na ile są różne rzeczy skuteczne albo mniej skuteczne, na ile wyrażamy własne zdania, na ile mówimy o rzeczywistości, to jest bardzo ważne, bo czasami pojawiają się jakieś opinie i one są oparte na przykład na wynikach badań naukowych czy w jakichś liczbach w rzeczywistości policzalnej, mają więc charakter obiektywny. Mówi się, że jest to komunikat informacyjny, albo też możemy mówić o komunikatach perswazyjnych, gdzie ktoś chce na nas wpłynąć i wyrażając jakieś swoje zdanie, chce zmienić nasze opinie, na przykład polityk chce nas namówić w jakiś sposób do tego, żebyśmy głosowali na jego partię polityczną, czy reklama chce nas namówić do tego, żebyśmy kupili jakiś produkt. Wpływ społeczny jest używany nie tylko na co dzień przez tłumy, ale też w marketingu. W tym też się Pan specjalizuje, to może jeszcze słowo. Znaczy, wpływ społeczny jest używany właściwie tak naprawdę na każdym kroku, między innymi w marketingu. No wtedy, kiedy rodzice chcą wpłynąć na swoje dzieci, żeby dzieci się uczyły, a dzieci chcą wpłynąć na rodziców, żeby rodzice dali im pieniądze na dyskotekę, no to oczywiście w obu wypadkach będzie to wpływ społeczny. I tu ktoś chce skłonić kogoś do jakiegoś działania. No ale oczywiście w marketingu mamy ten wpływ społeczny bardziej wyrafinowany, kosztowny także, najczęściej związany z tym, że nie działa się na pojedynczą osobę, tak jak dziecko na rodzica i rodzic na dziecko, tylko na jakąś grupę docelową, na tysiące, miliony ludzi. To jest coś zupełnie innego w takim sensie masowości. Natomiast same techniki wpływu społecznego bywają bardzo podobne wtedy, kiedy wpływ społeczny ma charakter indywidualny albo masowy. Czy teraz ten wpływ społeczny, można powiedzieć, że się nasilił przez środki masowego przekazu, między innymi właśnie spersonalizowane media społecznościowe i tym podobne? Czy ja nie wiem, czy on się nasilił, on zmienił swój charakter, bo tak naprawdę z mass mediami mamy do czynienia już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę pierwsza reklama internetowa ukazała się jeszcze w XX wieku, więc to już jest z pewnej perspektywy historia. No teraz na przykład mamy do czynienia z rzeczą relatywnie nową, a więc do czynienia z influencerami, co było po prostu jeszcze 15 lat temu, 20 lat temu właściwie nie do pomyślenia, że właściwie ktoś, kto
nie jest autorytetem w żadnej dziedzinie, potrafi wywierać efektywnie wpływ na miliony ludzi. No i został autorytetem. I został autorytetem w ten sposób. A w takim razie, jaką rolę w całym procesie wpływu społecznego odgrywa internet? Mam tutaj na myśli, że przede wszystkim jego upowszechnienie ostatnimi laty, te wszystkie algorytmy mediów społecznościowych, o których jest głośno, notabene były też one wyjaśniane w naszych wcześniejszych publikacjach i nie tylko. Też duży tutaj było na nich skoncentrowanie podczas COVID-u. To co pan o tym myśli? No, internet spowodował coś, co w marketingu nazywa się efektem zerowego momentu prawdy. Mianowicie przed epoką internetu, jeśli pojawiała się reklama, no powiedzmy, aparatu fotograficznego i ta reklama docierała do potencjalnego klienta, który był aparatem zainteresowany, to szedł do sklepu i był w rękach sprzedawcy. Jeśli sprzedawca był sprawny, a w dodatku zależało mu na sprzedaniu aparatu tej właśnie marki, bo na przykład miał wyższą marżę z tego tytułu, no to właściwie rzecz rozgrywała się wtedy między sprzedawcą a klientem. Zerowy moment prawdy polega na tym, że wtedy, kiedy dociera reklama dziś do człowieka, człowiek wchodzi na portal społecznościowy dotyczący właśnie na przykład aparatów fotograficznych, czyta opinie, czasami sam może się włączyć w dyskusję, zadać jakieś pytanie i tutaj tak naprawdę marketing jest w pewnym sensie bezradny, bo tutaj człowiek ucieka w taką dziurę między reklamą a decyzją o kupnie. No w tej chwili właściwie mamy do czynienia również z ogromnym spersonalizowaniem reklam i w ogóle oddziaływań marketingowych, szerzej na to patrząc. Po pierwsze, wiemy, że nasze ruchy w internecie są śledzone i ma to pewne pozytywne konsekwencje dla nas wbrew pozorom, ponieważ nie jesteśmy już zalewani reklamą wszystkiego, tylko właściwie docierają do nas reklamy tych rzeczy, którymi się jakoś interesujemy albo interesowaliśmy, co widać w naszym ruchu w przestrzeni internetowej. A więc jak ktoś akurat sobie szuka informacji o jedzeniu dla psów, no to dostanie wkrótce pewnie reklamy dotyczące jedzenia dla psów. Mówi się, że w tej chwili właściwie prowadzone są prace, które zmierzają do wyodrębnienia takich dwóch obszarów zainteresowań każdego użytkownika internetu. No, na przykład właśnie ktoś interesuje się żywnością dla psów i powiedzmy kredytami bankowymi, bo chce budować dom. No i wtedy, jeśli będzie wchodzić na stronę dotyczącą kredytów bankowych, to pojawią mu się reklamy dotyczące żywności dla psów, a wtedy, kiedy będzie wchodzić na strony dotyczące żywności dla psów, pojawią mu się reklamy kredytów bankowych. Chodzi o to, żeby reklama odcinała się od tej rzeczywistości, która jest na ekranie w danym momencie. Nie brzmi to korzystnie Nie brzmi to dla korzystnie. rozwoju naszych umysłów. Nie brzmi to korzystnie, ale także wbrew pozorom reklamy internetowe są bardzo trudne dla reklamodawców, ponieważ w ogóle mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa ślepotą reklamy, to znaczy ludzie nie widzą billboardów, koło których przechodzą, czy nie widzą reklamy telewizyjnej czy radiowej, uciekają od niej, ale z reklamą internetową jest tak, że reklama ukazuje się na tle informacji, które są dla ludzi ciekawe i w związku z tym reklama musi walczyć o uwagę odbiorcy, o pamięć odbiorcy, wtedy, kiedy ona jest skoncentrowana w tym samym czasie na innych treściach. I stąd bardzo często taka reklama odsłonowa, tak zwana w internecie, mimo że pojawia się, to jest właściwie z perspektywy psychologicznej często kompletnie nieskuteczna, bo ona jest, człowiek nawet omiata ją jakoś wzrokiem, ale w ogóle nie dociera do systemu poznawczego odbiorcy. No ale właśnie jeśli chodzi o takie reklamy i w ogóle treści w social mediach, które czasem, nie wszystkie, ale większość w jakimś stopniu powiela albo w ogóle opowiada niewłaściwe albo niesprawdzone do końca informacje, jak nieświadomy tego lub nawet świadomy internauta może to ograniczyć albo czy reagować lub bronić się przed tymi fałszywymi informacjami, by one nie wpływały na jego czy to opinię, czy po prostu na samopoczucie. No, bardzo dobrze by było, gdybyśmy reagowali, gdybyśmy pisali na przykład skąd to wiesz, podaj link, to kompletny bullshit i tak dalej. Problem polega na tym, że nawet wtedy, kiedy docierają do nas informacje, o których wiemy, że ich wiarygodność jest niska, to możemy ignorować te informacje, ale kilka tygodni później możemy
te informacje pamiętać, a nie będziemy już pamiętać, że to są informacje o niskiej wiarygodności. To się w psychologii nazywa efektem śpiocha. Mianowicie bezpośrednio po II wojnie światowej prowadzono takie eksperymenty, w których ludzie mieli czytać informacje ze źródła o niskiej albo wysokiej wiarygodności. No, na przykład w eksperymencie podawano ludziom informacje o tym, że Amerykanie zjadają zbyt wiele aspiryny i aspiryna w dużych dawkach może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych i należałoby wprowadzić jednak recepty na aspirynę. I niektórzy sądzili, że czytają informacje z pisma Lancet, pisma o wysokiej wiarygodności, wysokim prestiżu, znakomity brytyjskie czasopismo medyczne, a inni, że czytają z pisma Cosmopolitan. Pisma, które trudno nazwać autorytetem w dziedzinie medycyny, ale wszyscy czytali dokładnie te same treści. Wtedy, kiedy pytano ludzi, na ile skłonni są przyznać rację tym, którzy uważają, że należy wprowadzić recepty na aspirynę, no oczywiście ci, którzy przeczytali to rzekomo w Lancecie, byli bardziej skłonni uznać rację taką właśnie. Natomiast ci, którzy przeczytali to rzekomo w Kosmopolitanie, mówili nie, to raczej jest kiepski pomysł. Tyle, że gdy zapytano tych ludzi nie od razu, ale po 4 tygodniach, to nie było różnic między tymi dwoma grupami. Dlaczego? Dlatego, że my zdecydowanie łatwiej zapominamy, skąd się coś dowiedzieli, czegoś się dowiedzieliśmy, niż to, czego się dowiedzieliśmy. Na przykład ktoś nam opowiada jakąś plotkę, my tę plotkę dystrybuujemy dalej, ktoś nas pyta, skąd to wiesz, to mówimy, no nie pamiętam, ktoś mi mówił, chyba na uczelni, ale nie jestem pewna, a więc nie pamiętamy źródła, ale pamiętamy samą plotkę. I tutaj jest podobnie. Czytamy w internecie jakieś bzdury, wiemy, że to jest kompletna bzdura, że napisał jakiś internauta o pseudonimie, który się składa między innymi z 4 cyfr, co najczęściej w jakiś sposób identyfikuje jakiegoś trolla. I myślimy sobie kompletny troll, kompletnie niewiarygodna informacja. Ale po 4-5 tygodniach możemy zupełnie nie pamiętać, że to pisał troll, ale będziemy pamiętać tę informację. I to jest niesamowicie groźne. No i właśnie w takim momencie, jak teraz, skoro większość osób nie musi być po psychologii, by zdawać sobie sprawę, że ten świat już jest trochę niebezpieczny pod tym względem, otaczana i krzyczy na nas praktycznie to telefon, to telewizor, to komputer, to otoczenie dookoła, cały czas coś. Jak w tym świecie teraz wybrać sobie autorytety, tak by też to nie było takie zmuszanie siebie, że potrzebuję tych autorytetów, żeby to było po prostu naturalna czynność, potrzeba ewentualnie. To jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Na przykład właśnie w psychologii mamy też ogromny problem z tym, że jest cała masa książek psychologicznych. Jeśli pójdziemy do księgarni i chcemy o czymś się dowiedzieć z zakresu psychologii, to najczęściej trafimy na coś, co my, psychologowie akademiccy, nazywamy pop-psychologią. To znaczy nie jest to rzecz oparta na wynikach badań psychologicznych, nie jest to rzecz oparta na prawdziwej literaturze naukowej, tylko ktoś sobie pisze, co myśli, ale pisze tak, jakby to było prawdą objawioną, jakby to Ale miało po co? status naukowy. Po co to robi ta osoba? No, to się będzie świetnie sprzedawać. Znakomicie sprzedają się najróżniejsze poradniki, jak żyć, najróżniejsze właśnie takie opisy, dobre rady i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to po prostu czysty biznes. Albo też taka osoba chce wypromować siebie, czuje się dobrze wtedy, kiedy jest rozpoznawana w telewizji, w mediach, kiedy ludzie o niej mówią, kiedy staje się popularna. No, motywacje mogą być różne, ale właśnie takie rzeczy są bardzo niebezpieczne. Ludziom, którzy chcą czytać o psychologii, radziłbym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy praca ma bibliografię, czy w tej bibliografii są artykuły naukowe, książki naukowe. Jeśli tak, to ze znacznym prawdopodobieństwem ta książka oparta jest na faktach i na wynikach badań. Jeśli nie ma kompletnie żadnej bibliografii, to z kolei najprawdopodobniej jest to pisanie przez człowieka, który sądzi, że wszystko wie i pisze to, co myśli, ale przedstawia to w taki sposób, jakby to było oparte na jakichś wynikach badań czy czymś, co jest obiektywne. No i właśnie, a to są opinie takiej osoby, które są przekazywane w formie książki, na przykład większemu gronu potrzebujących na przykład jakichś rad właśnie, jak żyć. E, I co wtedy? Co wtedy z tą opinią tych na przykład ludzi, którzy tą książkę zakupili?
No, oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii, do Oczywiście. wierzenia w to, co chce wierzyć. To nie ulega wątpliwości. Ja jestem też daleki od stwierdzenia, że te wszystkie rady są kompletnie bezwartościowe, ale z całą pewnością warto konfrontować takie rady w różnych źródłach. Jeśli czytamy coś, co chcemy zrobić, powinniśmy sprawdzić, jakie są przesłanki właśnie takiej rady, takiego sądu, takiego przekonania. Dzisiejszy świat, sytuacja, w której w internecie jest może nie wszystko, ale bardzo dużo informacji, bardzo nam to ułatwia. Możemy po prostu posprawdzać pewne rzeczy i niekoniecznie od razu zjadać lewoskrętną witaminę albo coś innego. Pojawiło się też pierwsze pytanie na czacie. Milczenie lub delikatność w reakcji na skrajne poglądy mogą je oswajać, sprawiać wrażenie, że są czymś, co podlega dyskusji. Jak zdaniem profesora powinniśmy reagować na przedstawiane treści faszystowskie, neganacjonalistyczne, antynaukowe i tym podobne, bez tworzenia fałszywej symetrii między dwoma postawami? No tak, no ja oczywiście mówiąc o milczeniu, mówiłem o pewnych bardzo specyficznych sytuacjach. Nie ulega wątpliwości, że zezwalanie na propagowanie tego typu treści jest czymś bardzo groźnym z tego względu, że gdy będziemy milczeć, to te treści będą się stawać coraz bardziej skrajne, a potem będą to nie tylko poglądy, ale także zachowania. W psychologii nazywamy to efektem wielokrotnej stopy w drzwiach, a więc jeśli nie powiemy nie natychmiast, jeśli nie pokażemy, do czego prowadzą takie poglądy, do czego prowadziły w historii, de facto przecież nie tak bardzo odległej, no to oczywiście tak naprawdę doprowadzimy do rozprzestrzeniania się zła i to nie tylko zła werbalnego, ale zła behawioralnego. Spowodujemy, że świat, w którym żyjemy, będzie jeszcze gorszy niż jest w tej chwili. Czyli jeśli to są poruszane właśnie podczas jakiegoś spotkania, rozmowy takie tematy, to jeśli nie jesteśmy osobami, które się zgadzają z takimi wypowiedziami, to po prostu głośno mówimy nie. Głośno mówimy nie i czasami nawet wychodzimy, po prostu pokazujemy ludziom, którzy są w tej przestrzeni, że właściwie Przekroczono nasze że granice. przekroczono nasze granice, ale w ogóle granice kultury, granice cywilizacji de facto i że należy po prostu osoby, które coś takiego głoszą, mówią, najnormalniej w świecie izolować, a izolowanie polega na tym, że nie chcemy z nimi być, opuszczamy taką przestrzeń. A jaki to ma na przykład związek z tym, że chcemy i mówimy na przykład, że jesteśmy otwarci na opinie innych, że różnorodność, jesteśmy na tak i tak dalej, a w momencie, w którym właśnie ktoś nam nadepnie na odcisk, nie zgadzamy się z tą konkretną opinią, to właśnie reagujemy w bardziej ostry sposób. Może to jest wyolbrzymienie, że właśnie na przykład jeśli tutaj byśmy poruszyli jakieś faszystowskie przykłady i coś w tym stylu, ale dlaczego mielibyśmy na przykład zasłaniać się tą różnorodnością i odpuścić, kiedy tutaj jest to niebezpieczny ten grunt? No właśnie nie powinniśmy. To znaczy, to jest tak, że nie można zmieniać znaczeń pojęcia w danym momencie. To jest tak, że czym innym są poglądy, które mogą być bardzo różne, a czym innym są poglądy, które naruszają godność innej osoby, które nawołują do nienawiści, wszystko jedno, czy rasowej, czy narodowej, które nawołują do pogardy wobec innych ludzi. To już nie są poglądy, to są po prostu rzeczy, które są na marginesie normalnego życia. I powinniśmy zupełnie inaczej reagować wtedy, kiedy mamy do czynienia z różnorodnością poglądów, które mieszczą się w dyskursie publicznym, w tym, o czym rozmawiają ludzie cywilizowani, a czym innym są właśnie takie hasła, które tak czy inaczej wzywają do nienawiści. Tutaj na to pozwolenia być nie może, to jest coś zupełnie innego. Jest troszkę tak jak z wolnością, gdy mówi się przecież o tym, że człowiek ma prawo do różnych zachowań. Owszem, ale wtedy, kiedy swoimi zachowaniami nie naraża innych ludzi. Tak jak można dyskutować, czy obowiązek zapinania pasów przez kierowcę w samochodzie jest słuszny czy niesłuszny. Tutaj, jeśli ktoś mówi, że nie zgadza się z tym, bo to jest naruszenie wolności, można z kimś takim dyskutować, ale przecież jeśli ktoś mówi, że mogę wypić pół litra i usiąść za kierownicą, to już z takim poglądem trudno racjonalnie dyskutować, bo przecież ten człowiek naraża nie tylko siebie, ale naraża także innych użytkowników drogi, może zabić ludzi, którzy po prostu idą poboczem, czy jadą samochodem z naprzeciwka, więc są to zupełnie dwie inne rzeczy. Dwie różne rzeczy.
A co kieruje ludźmi na przykład, którzy na siłę, nie wiem, czy profesor się spotkał na przykład z takimi osobami, które na siłę wręcz wyłapują, jakie ja na przykład mam opinie na różne tematy i zaczynają na siłę przedstawiać odwrotne. Także nie jestem w stanie określić, czy to są jakby zgodne z ich podejściem do życia, czy po prostu jest to robione specjalnie na złość mi, No myślę, że jeśli do w sprowokowania. każdej sytuacji pokazują, że są inni, to raczej jest to prowokacja. Nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby pani miała tak skrajne opinie w każdej sprawie, żeby można było spotkać kogoś, kto nigdy się z panią nie zgadza i zawsze ma zupełnie odwrotną opinię. Więc wydaje mi się to po prostu z perspektywy rachunku prawdopodobieństwa raczej niemożliwe. A co czymś takim, co kimś takim kieruje, żeby cały czas właśnie tak się zachowywać podczas jakiejś rozmowy? Prawdopodobnie albo chce zogniskować uwagę wokół swojej osoby, no albo właściwie chce się zabawić i zobaczyć, czy panią zdenerwuje i jak pani będzie reagować wtedy, kiedy będzie cały czas atakować pani poglądy. No, te motywacje mogą być bardzo, bardzo różne. A co na przykład w sytuacjach, w których my czujemy się zagrożeni, że ktoś chce wpłynąć specjalnie na siłę na nasze opinie, że po prostu chce wprowadzić nas w tą sytuację, w to uczucie, że przestajemy wierzyć w to, że mamy rację, że to jest słuszne, na przykład jak my myślimy, ale jest to zrobione, jest stworzona ta sytuacja w taki niekomfortowy sposób, byśmy się naprawdę po prostu nagle poczuli niepewnie i tacy goli, że tak powiem. No, może być tak, że nie mamy racji, to od tego trzeba zacząć i właściwie to, co jest najważniejsze w funkcjonowaniu naszym, w warunkach, kiedy jesteśmy otaczani przez jakieś komunikaty, jakieś osoby, które usiłują na nas wpłynąć, to jest kwestia refleksyjności. To jest kwestia zadania sobie pytania najpierw, czy ja mam rację, czy na pewno mam rację, jakie mam argumenty na obronę swoich racji i co mówi ten człowiek. Należy po prostu to skonfrontować. Wcale nie jest tak, że z góry powinniśmy założyć, że ktoś kto chce na nas wpłynąć, z całą pewnością nie ma racji, powinniśmy to odrzucać, powinniśmy przyjąć, że to jest ktoś, kto chce nami manipulować. Z naszych obserwacji wynika, że właśnie są wśród nas osoby, które uważają, że nie są w żadnym stopniu, że w żadnym stopniu nie pozwolą sobie ulec wpływowi, czy to społecznemu, czy po prostu dowolnej sytuacji osobie, gdziekolwiek się znajdą. Często wykorzystują znane i utarte już powszechne określenie wyłącz telewizję, wyłącz myślenie. Jak rozmawiać z takimi osobami? No, po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę to, że ktoś, kto jest przekonany, że właściwie nikt na niego nie wpłynie, jest sztywny. Bo tak naprawdę otwartość polega na tym, że właśnie wysłuchujemy najróżniejszych opinii, czasami modyfikujemy swoje zachowania, jeśli uznajemy te opinie za słuszne, a czasem pozostajemy przy swoim zdaniu. Taka sztywność właśnie nikt na mnie nie wpłynie, no jest tym, o czym mówiłem na początku, jest właśnie nonkonformizmem, takim właśnie sztywnym i programowym. To jest kompletnie głupie. Pytanie, czy w ogóle powinniśmy zawracać sobie głowę takimi ludźmi i w jakiś sposób usiłować zmienić ich opinię, to jest zupełnie osobna sprawa. Ja, prawdę mówiąc, raczej bym odpuścił sobie próbę wpływania na takie osoby. Skoro one wierzą, że mają rację, że są odporne na wszelkie oddziaływania, to niech sobie tak wierzą i niech żyją we własnym świecie. Tak naprawdę to słynne liberum veto, o którym tyle mówimy i właściwie uczyliśmy się w szkole, powstało wbrew pozorom z dość szlachetnych pobudek. Mianowicie zakładano, że ustrój Polski jest tak doskonały, tak fantastyczny, że nawet jeśli wszystkich posłów ogarnie amok i będą chcieli to zmienić, to wystarczy jeden wystarczy zdrowy poseł, który powie weto i nic się nie zmieni. No więc te osoby być może stawiają się w podobnym położeniu. Trudno, niech tak będzie. Kolejne pytanie z czatu. Ciekawi mnie, czy na naszym polskim podwórku były replikowane badania Miligrama? Mówiłam, że ktoś na pewno zapytał o właśnie te badania, czyli dotyczące posłuszeństwa wobec autorytetu oraz jakie były ich wnioski, a jeśli jeszcze takowych nie było, to jaki jest pogląd przewidywania pana profesora na wyniki w naszym kręgu kulturowym? No i były i nie były, powiedziałbym, bo
tutaj trzeba wyjaśnić może wszystkim, a nie, bo pytający czy pytająca wie, czym są wyniki badań Milgrama i czym są badania Milgrama. Ja może w 2-3 zdaniach wyjaśnię, że było to badanie, w którym skłaniano ludzi do tego, aby uderzali prądem elektrycznym człowieka, który siedzi za ścianą i rzekomo uczy się pewnych skojarzeń. Jeśli popełnia błąd, to trzeba go uderzyć prądem o rosnącej sile. Od 15 V do 450 V było 30 przycisków, które należało kolejno uruchamiać. I Stanley Milgram robił te badania na początku lat 60. XX wieku w New Haven na Yale University i te badania były replikowane w wielu krajach świata właśnie w końcu lat 60. i na początku lat 70. W Polsce nie były replikowane. W ogóle zaprzestano w latach 70. badań w procedurze Milgrama, ponieważ ludzie przeżywali ogromny stres wtedy, kiedy mieli uderzyć kogoś prądem o napięciu 300, 315, 400, 450 V. Ale Jerry Berger na początku XXI wieku zadał sobie pytanie o to, czy właśnie Amerykanie nadal będą tak samo posłuszni, jak badani w latach 60. przez Milgrama. I zauważył, patrząc na rozkład wyników, że nie trzeba replikować w całości badań Milgrama, nie trzeba narażać ludzi na taki potworny stres, bo można przerwać badanie wtedy, kiedy ludzie wcisną 10. przycisk wysyłający prąd o napięciu 150 V. I Berger zrobił taki eksperyment, pokazując, że w ciągu 50 lat nic się nie zmieniło i Amerykanie są tak samo posłuszni, jak byli w latach 60., a więc porównywał zachowania osób badanych przez Milgrama wtedy, kiedy mają wcisnąć 10. przycisk, z zachowaniami swoich badanych. My wspólnie z doktorem habilitowanym Grzybem nie tyle chcieliśmy zreplikować badanie Milgrama, ile chcieliśmy odpowiedzieć na pewne niezbadane jeszcze kwestie dotyczące determinant posłuszeństwa, dotyczące tego, w jakich warunkach ludzie są mniej, a w jakich bardziej posłuszni wobec autorytetu. Ale ponieważ robiliśmy te badania w Polsce, no więc można mówić o takiej quasi-replikacji. Mówię quasi z tego względu, że właściwie trudno o bezpośrednie porównania. Zauważmy bowiem, że jeśli oceniamy jakąś rzeczywistość, to stosujemy tak zwaną kotwicę sądu. A więc na przykład jeśli myślimy o kimś, że jest inteligentny, to myślimy, że jest inteligentny bardziej niż my. Jeśli myślimy na przykład o kimś, o jakiejś kobiecie, że jest śliczna, to będziemy inaczej oceniać jej urodę wtedy, kiedy wcześniej oglądniemy film z supermodelkami, niż wtedy, kiedy takiego filmu nie oglądniemy, bo uroda tych supermodelek będzie dla nas kotwicą sądu na temat urody tej właśnie kobiety. Otóż pytanie, co to znaczy bolesne uderzenie prądem? Większość osób dorosłych przynajmniej raz w życiu była uderzona prądem z instalacji domowej. I my, Polacy, którzy dotknęli przetartego sznura od żelazka albo włożyli palce w oprawkę żarówki, wiemy, że to jest uderzenie bolesne, a w naszej instalacji domowej płynie prąd o napięciu 220 V przed wejściem do Unii, 230 po wejściu do Unii. Ale w Stanach Zjednoczonych ludzie mają w instalacji domowej prąd o napięciu 110 V. No więc z tej perspektywy nawet trudno mówić o replikacji, z tego względu, że polecenie wciśnij 10. przycisk, czyli uderz kogoś prądem o napięciu 150 V, jest czymś innym dla Amerykanów, a czymś innym dla Polaków. No, tym niemniej, mówiąc najogólniej, nasi polscy badani zachowali się mniej więcej tak samo jak badanie Milgrama i Bergera, a więc no, można powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, Polacy się nie różnią od reszty świata w tej materii, jeśli chodzi o samą kwestię posłuszeństwa wobec autorytetu. No, jeśli chodzi o różne determinanty, które badaliśmy, to już jest zupełnie inna kwestia. Kolejne pytanie z czatu, które nawiązuje do naszego wcześniejszego wątku o właśnie wychodzeniu od ludzi, z którymi nie jesteśmy w stanie już się dogadać. Czyli nawiązując do odpowiedzi pana profesora na pytanie, które wcześniej już padło, czyli czy wyjście od izolowania osoby głoszącej groźne poglądy po angielsku przyniesie jakiś skutek. Wydaje mi się, że bez wcześniejszego
zaznaczenia swojego, oczywiście odmiennego zdania, osoba głosząca takie poglądy zostanie otoczona samymi zwolennikami i ewentualnie ignorantami. No tak, tak, tak. Ja powiedziałem, że albo nie powiedziałem, tylko pomyślałem. Przepraszam, w komunikacji zawsze, prawie zawsze wina jest po stronie nadawcy. Jeśli tak się stało, to tę winę na klatę przyjmuję. Tak, chodziło mi o to, że powinniśmy jasno i jednoznacznie powiedzieć, dlaczego te poglądy są skrajnie szkodliwe, dlaczego ich nie akceptujemy i dlaczego nie mamy ochoty dalej przebywać w takim towarzystwie, gdzie tego typu dyskusje się toczą, bo nie powinny i dopiero wtedy powinniśmy wyjść. Jasne. A co jeśli na przykład czujemy, że jest to temat właśnie taki nie do, po prostu, że trzeba już wyjść, ale na przykład nie jesteśmy w stanie znaleźć w tym momencie z nerwów na przykład słów, by właśnie w tak konstruktywny sposób jednak przedstawić tą informację, że z tego i z takiego powodu nie mam zamiaru już z tobą rozmawiać i tak dalej. Bo są i takie sytuacje. No są, no ale chyba nie powinniśmy się z tego powodu pobić. No, jeśli jesteśmy w większym gronie, to możemy zamiast wychodzenia odejść w inny kawałek przestrzeni i tam jakoś rozmawiać z innymi ludźmi, którzy takich poglądów nie głoszą. No, ale oczywiście nie ma nic gorszego niż zapętlenie się we wzajemnych okrzykach i obrażaniu się nawzajem, bo to na niczego pewno nie nie prowadzi. prowadzi. Jak wychwycić subtelne metody wywoływania wpływu, szczególnie pochodzące od osób nam bliskich, z którymi jest jakiś związek wspólnych zależności, od których być może jesteśmy bardziej podatni na manipulacje? No to jest oczywiście bardzo, bardzo trudne pytanie z tego względu, że każdy człowiek ma pewien repertuar technik wpływu społecznego i jeśli są to osoby nam bliskie, to z całą pewnością uczymy się, chcąc nie chcąc, jakie techniki ta osoba wobec nas stosuje. No i wtedy, kiedy widzimy, że ktoś usiłuje no jakoś nami zamanipulować, to jest na przykład współmałżonek, chłopak, dziewczyna, czy ktoś inny, kto jest właśnie osobą bliską, no to możemy po prostu demaskować z uśmiechem zwłaszcza, żeby nie psuć tych relacji i powiedzieć, słuchaj, no wiem, o co ci chodzi, ale no i tutaj możemy przedstawić własne racje. Zdarzają się sytuacje, w których osoby, które kwestionują nasze zdanie, oparte są na autorytetach naukowych lub pewnych faktach. Takie osoby niejednokrotnie odrzucają te autorytety, te, które z nami się nie zgadzają, przypisując im zagraniczne finansowania, lobbying, często nie wierząc w jakieś informacje tylko dlatego, że są przekazywane przez naukowców lub istnieją w masowym przekazie. No tak jest. W dodatku świat jest na tyle skomplikowany, że ludzie, którzy głoszą poglądy kompletnie nienaukowe, są w stanie powołać się na jakieś autorytety albo quasi-autorytety, które wspierają ich poglądy. No, na przykład taką klasyczną sytuacją jest teza o tym, że szczepionki MMR małych dzieci powodują autyzm. Niejaki Wakefield opublikował w znakomitych czasopismach medycznych brytyjskich właśnie wyniki badań, które potem się okazały sfałszowane. Wyniki badań, które służyły obronie tej właśnie tezy o szkodliwości szczepionek. No i problem polega na tym, że mimo, że jest cała masa bardzo rzetelnych badań pokazujących jednoznacznie, że nie ma żadnego związku między tymi szczepionkami a zapadalnością na autyzm, no to zwolennicy tej tezy powołują się na Wakefielda i na kilku innych badaczy, którzy no, jakieś bzdury niepoparte wynikami rzetelnych badań gdzieś tam opublikowali. Najczęściej te publikacje nie mają charakteru peer review, a więc nie są zrecenzowane przez innych niezależnych badaczy, no ale w dobie internetu każdy może nawet założyć jakieś czasopismo quasi-naukowe i tam zamieścić 4 artykuły, do tego dołączyć link do tych artykułów, no i ktoś, kto jest zwolennikiem takiej absurdalnej tezy, można powiedzieć, podeślę ci link i podsyła link, klika się na link i okazuje się, że w jakimś czasopiśmie o bardzo naukowo brzmiącej nazwie jest artykuł, który wygląda jak artykuł naukowy. To jest całe nieszczęście internetu. No internet jest trochę jak dynamit. Dynamit pomyślany jako środek, który ma kruszyć skały, bardzo szybko stał się czymś, co pozwala zabijać ludzi. Internet jako coś, co nam służy w bardzo wielu sytuacjach, pomaga uzyskać rzetelną wiedzę, pomaga komunikować się z innymi ludźmi, pomaga oglądać filmy czy czytać czasopisma, no również czasami jest czymś bardzo szkodliwym.
Pytanie z czatu. Jak można uchronić się przed wpływem, szczególnie gdy samoocena jednostki jest krucha oraz zależna od czynników zewnętrznych, co być może utrudnia posiadanie silnego stanowiska? No, tak jak powiedziałem, właśnie rzeczywiście osoby o samoocenie niskiej, samoocenie niepewnej są bardzo podatne na wpływ społeczny, ale osoby takie powinny szukać oparcia w ludziach, którzy głoszą poglądy racjonalne i wtedy, kiedy ktoś chce wpłynąć na taką osobę, ta osoba, ponieważ sama ma niepewną samoocenę i łatwo może przyjmować tego typu argumenty, powinna poszukać prawdy, choćby w internecie, właśnie szukając opinii rzetelnych na ten temat. No, ale jak ktoś wie o sobie, że ma niską lub niestabilną samoocenę, być może jest to właśnie osoba, która zadała to pytanie, ktoś, kto zdaje sobie z tego sprawę, będzie z kolei bardziej motywowany do tego, żeby taką rzetelną wiedzę odnaleźć. A paradoksalnie ludzie, którzy mają wysoką samoocenę, jeśli są przekonywani przez kogoś i uznają te argumenty, mogą nie czuć potrzeby weryfikowania tego w zewnętrznym świecie, w zewnętrznych źródłach. Zapraszamy jeszcze raz wszystkich serdecznie do zadawania kolejnych pytań na czacie. A moim kolejnym pytaniem jest właśnie skoncentrowanie się na w ogóle całej tej potrzebie posiadania swojej opinii i takim wywalczeniu jej wśród społeczności, która nas otacza. Czemu tak bardzo jest to dla nas ważne? Dlatego, że tak naprawdę niektóre nasze opinie konstytuują nasze ja. Co to znaczy, że mamy samoświadomość? Co to znaczy, że mamy tożsamość osobistą? No, tożsamość osobista składa się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z poczucia pewnej ciągłości ja. Zauważmy, że wtedy, kiedy popatrzymy na swoje zdjęcie, wtedy, kiedy mieliśmy 5 czy 7 lat, no to jest to jakaś osóbka, która jest kompletnie do nas niepodobna. I ona nie tylko fizycznie jest do nas niepodobna. To jest mały człowieczek, który miał zupełnie inną wiedzę, zupełnie inne poglądy, bo jakieś jednak miał, niż my mamy teraz, ale mamy niezachwianą pewność, że ta osoba i ja dzisiaj to jest ta sama osoba. Możemy zresztą takich fotografii sobie ustawić kilka czy kilkanaście i są to fotografie z różnego okresu, od 5 roku życia do dziś. No i popatrzymy i wiemy, ja to ja, cały czas to jestem ja. A więc poczucie ciągłości to jest jedna kwestia, a druga to jest kwestia poczucia odrębności. No, truizmem jest twierdzenie, że każdy człowiek jest inny, ale z perspektywy tożsamości to jest bardzo ważne, nasze przekonanie, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy różni od innych. A więc nawet wtedy, kiedy szukamy podobieństw, kiedy chcemy być członkiem grupy, to są takie rzeczy, w których chcielibyśmy się odróżniać od innych ludzi. I czasami właśnie pewne poglądy, pewne nasze wybory estetyczne, czy też to, jaki utwór uważamy za najważniejszy w historii muzyki rockowej, czy jaka książka jest najwspanialsza naszym zdaniem, to są rzeczy, które w jakiś sposób nas konstytuują, które pozwalają nam właśnie wierzyć w to, że jesteśmy inni od innych ludzi. No i również pewne postawy, pewne poglądy mają taki właśnie status. Czasami chcemy dokonywać ekspresji takich właśnie poglądów, żeby dowiedzieć się, że tak naprawdę to jest troszkę szokujące dla innych ludzi, że akurat na przykład właśnie taki utwór uważamy za najciekawszy. To nie jest coś, co nas eliminuje z grupy, bo to nie jest coś przecież, o co się mielibyśmy pokłócić z innymi ludźmi, ale tak naprawdę pokazuje naszą jakąś wyjątkowość i inność. A zawsze jest tak, że czujemy się najlepiej tylko z tymi osobami, które są z tej naszej bańki? No nie zawsze. Czasami, tak jak powiedziałem, mamy Przyciągają nawet nas ochotę, tak, mamy nawet ochotę pogadać z kimś, kto ma inne poglądy, jeśli potrafimy rozmawiać w kulturalny sposób, potrafimy szanować się nawzajem. Na przykład wtedy, kiedy jesteśmy ateistami, chętnie byśmy posłuchali kogoś, kto jest tak naprawdę głęboko religijny. Na przykład interesuje nas to, dlaczego ta osoba jest głęboko religijna, albo odwrotnie, jeśli jesteśmy głęboko religijni, możemy być zainteresowani tym, dlaczego ktoś nie wierzy w Boga. No to mogą być bardzo ciekawe dyskusje,
Co więcej, nie chodzi o to, żeby przekonać tę drugą osobę, żeby całkowicie zmieniła światopogląd, ale wzbogaca nas wiedza o tym, że ludzie są różni i wzbogaca nas wiedza o tym, dlaczego ludzie są różni i dlaczego możemy mieć kompletnie inne poglądy. Mówi się o tym, że w dyskusji możemy pięknie się różnić. Można się pokłócić, a można po prostu bardzo ładnie powymieniać poglądy i wzbogacić się o taką wiedzę. A jaki jest przepis na idealną dyskusję? No, przepisu na idealną dyskusję oczywiście nie ma, natomiast problem polega na tym, że w dyskusjach grupowych, jak pokazują badania, jedna osoba zabiera głos mniej więcej średnio, jeśli mamy grupę 7-osobową, w 45%, jeśli chodzi o wykorzystanie całego czasu. Druga osoba to jest mniej więcej 20 kilka procent, a pozostałe wypowiedzi się rozkładają na pozostałe 5 osób. No więc mamy ogromną dysproporcję i to nie jest zdrowe. No, fajnie, jeśli wszyscy mówią no mniej więcej tyle samo. A co na przykład wpływa na to, że tamte 5 osób się mniej odzywa? Chodzi o tą osobowość jakąś Tak, silną to, jednostki? to może wynikać z różnicy w statusach formalnych. Na przykład mamy jakąś ekipę, która razem pracuje, ktoś jest szefem, to podwładni mówią rzadziej, mniej, a szef mówi więcej. To może wynikać z pewnej charyzmy jakiegoś człowieka, ale to może wynikać także z tego, że są ludzie, którzy lubią mówić i w związku z tym taka osoba uważa, że ma masę ciekawych rzeczy do powiedzenia, a inni pewnie nie mają nic ciekawego do powiedzenia, to ona będzie po prostu bez przerwy albo prawie bez przerwy mówić. A takie osoby lub te osoby, które właśnie mniej mówią, a więcej słuchają, to są ogólnie nacechowane negatywnie, jeśli chodzi o formy komunikacji po prostu między sobą, czy po prostu jesteśmy różni i Przeważnie jesteśmy różni. Oczywiście bywa tak, że osoba, która ma niski status, też są takie badania psychologiczne, zresztą bardzo wiele ich jest, ma niski status i wtedy, kiedy grupa ma rozwiązać jakiś problem, to osoba o niskim statusie, jeśli będzie mieć rację, bardzo często jest ignorowana przez grupę, a z kolei odwrotnie, osoba o wysokim statusie, która nie ma racji, ale ma wysoki status, sprawia, że grupa przyjmuje jej punkt widzenia i przyjmuje jej rozwiązanie. To jest pewien paradoks komunikacji, jeden z wielu paradoksów komunikacji. Takim ciekawym innym jest efekt, który wiąże się z tym, że w dyskusji, gdy ludzie z sobą rozmawiają na jakiś temat, mamy do czynienia z dwoma rodzajami informacji. Są tak zwane informacje podzielane i niepodzielane. Podzielane to jest to, co wszyscy wiedzą. Niepodzielane to jest to, co ktoś wie, a inni nie wiedzą. Dwie osoby wiedzą, pozostałe nie wiedzą. I wtedy, kiedy ludzie z sobą rozmawiają, to najczęściej mielą informacje podzielane. To znaczy cała rozmowa polega na tym, że ktoś coś mówi, reszta kiwa głowami, no bo tak, to wiemy, zgadzamy się. Wtedy jest fajna, miła atmosfera. Ale w dyskusji bardzo rzadko potrafimy uczynić informacje niepodzielane podzielanymi. A więc bardzo rzadko jest tak, że ktoś mówi coś nowego, inni to akceptują. Nie potrafimy ani powiedzieć ludziom czegoś nowego, ani też przyjąć do wiadomości czegoś nowego. Wolimy gadać o tym, co już wiadomo, wolimy się zgadzać, wolimy kiwać głową na tak, wtedy jest fajnie, przyjemnie, nie ma żadnych konfliktów, ale prowadzi to do bardzo, bardzo wielu patologii. czy podziela Pan pogląd, że wielu naukowców nie trafia masowego Nie odbiorcy? trafia do masowego odbiorcy. Czy istnieją środki retoryczne, które naukowcy powinni wykorzystać, aby poprawić atrakcyjność przekazu? Jasne, znaczy to być może w tej chwili jest uwaga do mnie, to wobec tego z pokorą za to pytanie dziękuję. Jest takie badanie Ellen Langer, która pokazała, że instruktorzy karate wysyłają taki sam komunikat, który zmierza do tego, żeby zawodnik czy zawodniczka poprawiła swoje ruchy, poprawiła swoje zachowanie na macie. Takie same wtedy, kiedy zwracają się do początkującego adepta czy adeptki karate, jak i wtedy, kiedy mówią do właściciela czarnego pasa. Właściciel czarnego pasa świetnie rozumie, o czym mówią ci instruktorzy, natomiast początkujący adept czy adeptka kompletnie nie wie, o co chodzi. Otóż dużą umiejętnością w komunikacji jest to, żeby starać się mówić tak, aby uwzględniać, do kogo się mówi. Poziom wiedzy, znajomość terminologii, znajomość pewnych eksperymentów, na przykład jeśli chodzi o mówienie o nauce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście naukowcy zwykle rozmawiają z naukowcami. Zwykle, jeśli mają nawet wykład dla studentów, no to studenci też już mają
określonego kierunku spory poziom wiedzy. To, o czym o co pyta użytkowniczka czy użytkownik czatu, no dotyczy właśnie takiej sytuacji, w której naukowiec ma opowiadać o swojej dziedzinie ludziom, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tej dziedzinie, albo troszkę wiedzą, ale tylko troszkę. No to jest ogromna umiejętność wbrew pozorom, ale najpierw trzeba sobie zadać pytanie, do kogo mówię, a potem starać się właśnie w odpowiedni sposób mówić. Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to jest łatwe. Einstein powiedział, każda rzecz powinna być przedstawiona tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Jeszcze podczas oglądanych przeze mnie wywiadów bardzo mi się podobało też sformułowanie, które pan profesor przekazał o tym, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Niekoniecznie jest to clue naszego tematu spotkania, ale wydaje mi się, że taka rada praktycznie do każdego zachowania w społeczeństwie, po prostu w interakcji z drugą osobą, jest czymś, co można jednak mieć z tyłu głowy. No tak, bo bardzo często przeżywamy dylemat, jak się zachować, najczęściej w tak zwanych sytuacjach pokusy. Sytuacja pokusy jest wtedy, kiedy walczy z sobą motyw osobistych korzyści. Może dzięki jakiemuś zachowaniu mogę zyskać awans, mogę zyskać przychylność szefa i tak dalej, z motywem, który wynika z norm moralnych, z przyzwoitości. No i właśnie jeśli takie dylematy się pojawiają, a pojawiają się w naszym życiu w sposób nieuchronny, no to właśnie moja rada jest taka, żeby jednak zachować się przyzwoicie, a nie ulec takiej właśnie pokusie łatwej kariery czy łatwego zarobku. Choćby dlatego, że to, że zachowaliśmy się przyzwoicie, będzie procentować w przyszłości. Możemy nawet zastanawiać się, czy to dobrze, że nie wykorzystaliśmy tej szansy, którą życie nam stworzyło, ale po tygodniach, miesiącach, a zwłaszcza latach na pewno nie będziemy tego żałować. A propos osób religijnych, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy osoba głęboko wierząca, gdy my jesteśmy ateistami, wplata swoje poglądy jako oczywiste albo niezaprzeczalne fakty? Jak elegancko wybrać tego oraz być sobą przy tej osobie, kiedy chcemy zachować tę relację? No, trzeba takiej osobie powiedzieć zupełnie jasno, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na istnienie Boga. Bo to jest prawda. Nie ma takich dowodów. I jeśli ta osoba uważa, że jest inaczej, to niech taki dowód przedstawi. To właściwie kończy Kończy racjonalną dyskusję. dyskusję, albo jeśli się jakiś taki dowód w narracji pojawi, to tak naprawdę bardzo łatwo go obalić, bo mówiąc najprościej, nie ma. Przede wszystkim od razu zapraszamy na kolejne nasze do śledzenia przede wszystkim naszych kanałów w social mediach, działań w ramach projektu My i Oni poprzez stronę internetową, ponieważ w przyszłości pojawi się jeszcze więcej webinarów, a także spotkań na żywo tutaj między innymi we Wrocławiu. Dziękuję Panu za bardzo ciekawe również dziękuję spotkanie. bardzo. A żeby być na bieżąco, zachęcam właśnie do obserwowania nas na wszystkich kanałach. Powinniśmy zaraz na czacie wrzucić wszystkie linki.